Jeżeli dopiero, nie wiem, oglądasz to jakimś przypadkiem w branży, nie jesteś, masz lat 40, 50 i się zastanawiasz, czy to jest dla ciebie, to po prostu sprawdź dokładnie w ten sposób, jak powiedziałem. A czy naprawdę ten twój zespół jest młody i dynamiczny? Czy to jest istotne, że tam są ludzie młodzi, albo co to znaczy dynamiczny? Wręcz, że jeżeli byś chciał przyjść do branży IT dla kasy, no to tego nie rób, bo to jest chyba najgłupsza rzecz, którą możesz zrobić. Jednym słowem, wszyscy byli młodzi. No ale już trochę czasu minęło i ta struktura się zmienia. To jest branża ewidentnie dla pasjonatów, dla ludzi, którzy się technologią interesują, dla ludzi, których to kręci. I tutaj jest to bardzo ciekawe, że ten wiek tak naprawdę nie ma absolutnie znaczenia. W takim razie, dobra. To ja zacznę. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Słuchajcie, już niedługo będziemy na konferencji Boiling Frogs we Wrocławiu, gdzie będziemy poruszać tematy związane z tym, w jaki sposób się rozwijać, w jaki sposób nie zostać takim IT-dinozaurem. Jeden z wątków, który tam się nam pojawił, to, że zauważamy, no już w branży siedzimy dosyć długo. Ja zacząłem jakieś tam pierwsze stronki klepać zarobkowo, jak policzyłem, 22 lata temu. Ty, Paweł, ile siedzisz w branży? No, co już tak z 16 będzie. No właśnie. I branża się zmienia, zdecydowanie. Zauważyliśmy, że no kiedyś było tak, że te technologie się rozwijały, internet wchodził do Polski dopiero i zwłaszcza w branżach związanych z tymi nowymi mediami, z internetem, to w większości przypadków ludzie, którzy tam pracowali, byli tacy jak my, młodzi właśnie, świeżo po studiach albo jeszcze w trakcie studiów. Raczej ten wiek to było jakieś, nie wiem, 18, 20 parę lat. Jednym słowem, wszyscy byli młodzi. No ale już trochę czasu minęło i ta struktura się zmienia. W IT mamy coraz więcej ludzi, którzy już mają pewne doświadczenie. Są starsi oczywiście wiekiem. My też nie młodniejemy oczywiście. Ale z drugiej strony też oczywiście cały czas nowe osoby wchodzą na rynek i cały czas jest dużo osób, no właśnie, świeżo po studiach. W związku z tym pojawiają się problemy, których wcześniej nie było zupełnie. Na przykład, Paweł, czy pracowałeś kiedyś w firmie, w której ktoś odchodził na emeryturę? Bo ja na przykład nie miałem takiego doświadczenia, a to się zdarza coraz częściej właśnie, że osoby już dobijają do tego wieku. W związku z tym po prostu zmienia się wiek średni osób, które u nas pracują i pojawiają się nowe wyzwania. I teraz chcieliśmy o tym porozmawiać. Paweł ma fajne doświadczenie, bo w swoim zespole ma osoby zarówno takie totalnie młode, jeszcze się nawet na wyższy podatek nie łapią, bo mają ulgi podatkowe do 26 roku życia, ale również ma doświadczonych ludzi, takich naprawdę doświadczonych wiekiem i takich, którzy no, również doświadczeni są wiedzą. Te różnice są całkiem spore, prawda? Paweł, jakie są twoje obserwacje? No tak, bo u mnie jest tak, że mam ludzi, którzy mają właśnie po 20 lat, po 30 lat, po 40 lat i te 40 to już tak bliżej pod 50 podchodzi. Także no to jest istotne to, że jako liderzy musimy mieć świadomość, że no to są zupełnie inne pokolenia, zupełnie inne pokolenia, zupełnie inni ludzie wychowani jakby w zupełnie innych czasach tak naprawdę, innych wartościach. To co ty powiedziałeś, że jak zaczynaliśmy w IT, no to wszystko dopiero gdzieś tam sobie rosło i tak dalej, dopiero się gdzieś tam budowało, więc jakby naturalnie ludzie, którzy zaczynali jakieś takie zajawki łapać, rozkręcali pierwsze, nie wiem, Amigi, Atari, no to de facto no to były dzieciaki w tamtym czasie, którzy po prostu rośli razem z tą technologią. No i teraz na przykład takim świetnym przykładem, jeszcze zanim przejdziemy do mojego zespołu, no to jest Uncle Bob, czyli wujek Bob, Robert Cecil Martin, jeden z najbardziej szanowanych ludzi, jeżeli chodzi o branżę IT. To jest człowiek, który zajmuje się programowaniem od, ja wiem, chyba 50 czy 60 lat, jak nie lepiej. No, gdzieś pewnie 50, w tej chwili ma chyba 68, jak dobrze kojarzę. I dalej to go kręci, więc jakby to jest bardzo ważne, że no ta nasza branża IT, no to jest branża ewidentnie dla pasjonatów.
Tutaj zdecydowanie nie ma miejsca, zresztą powtarzaliśmy to nieraz w naszych odcinkach w Net Management, że jeżeli byś chciał przyjść do branży IT dla kasy, no to tego nie rób, bo to jest chyba najgłupsza rzecz, którą możesz zrobić, bo to jest branża ewidentnie dla pasjonatów, dla ludzi, którzy się technologią interesują, dla ludzi, których to kręci. I tutaj jest to bardzo ciekawe, że ten wiek tak naprawdę nie ma absolutnie znaczenia. To jest coś, co musisz sobie uświadomić, jeżeli jesteś liderem i masz taki zespół, powiedzmy, zdywersyfikowany lub przymierzasz się do rekrutacji i zastanawiasz się, czy powinieneś, nie wiem, może w ogłoszeniu o pracę dać, że my zatrudniamy tylko, nie wiem, ludzi po studiach, czy nie wiem, którzy mają 20 lat, 30, no o ile nie stoi za tym konieczność właśnie optymalizacji podatkowej, no to naprawdę nie ma znaczenia i ja to widzę właśnie świetnie u siebie. To dodam do tego, że to według badań, do których możemy dać odnośnik, takie wydawałoby się niewinne sformułowania w ogłoszeniach rekrutacyjnych, które są bezwartościowe, śmiejemy się z nich, ale się pojawiają niestety nadal, typu młody i dynamiczny zespół. Wtedy osoba, która ma 50 lat, 50 parę lat, gdy widzi coś takiego, to od razu świadomie albo nie, wydaje jej się, że nie pasuje do takiego zespołu, no bo jest słowo młody, bo jest słowo dynamiczny. A czy naprawdę ten twój zespół jest młody i dynamiczny? Czy to jest istotne, że tam są ludzie młodzi, albo co to znaczy dynamiczny? Więc warto się zastanowić na tym, to co wspomniałeś, że już na poziomie rekrutacji, chociażby przygotowując te ogłoszenia, nie dyskryminować, czy też nie odrzucać, nie zniechęcać takich osób, które są starsze wiekiem, bo po prostu takie zwroty, które stosujemy, które są bezwartościowe z punktu widzenia tego procesu, mogą ich odrzucać, ale z drugiej strony też warto, żeby te ogłoszenia w drugą stronę nie odrzucały jakichś osób młodszych wiekiem, czyli żeby nie sugerowały, że mamy tutaj zespół weteranów, w którym będzie ciężko ci się przebić, ciężko ci się będzie czegoś w jakiś sposób, mając mniejsze doświadczenie, nauczyć, bo też są takie ogłoszenia, które tak sugerują właśnie, że mamy tutaj wymiataczy najlepszych na rynku i jeżeli nie jesteś jakimś człowiekiem z 15 latami doświadczenia, bo my mamy 15 lat doświadczenia i są wszyscy super doświadczeni, to wtedy nie masz czego tutaj szukać. To też jest zniechęcające właśnie w tą drugą stronę. Nie chodzi o to, żeby te ogłoszenia były takie, powiedzmy, takie miałkie, ale żeby nie stawiać takich podświadomych barier. Dokładnie tak, zwłaszcza, że to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, bo wracając do tego, co mówiłem na początku, to wszystko chodzi o to, jak ktoś czuje ten fach, tą branżę, czy to mu sprawia radość i zabawę i go kręci właśnie rozwiązywanie problemów i dłubanie czasem w naprawdę trudnych wyzwaniach. Jak to ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, szukanie problemów, które nie istnieją i rozwiązywanie problemów, których de facto nikt nie ma, no bo to tak często jest i to jest często efektem skali. Tutaj ważna rzecz, jeżeli chodzi o to, że ktoś jest stary, czy ktoś jest młody, to tak naprawdę najbardziej liczy się w praktyce doświadczenie, z którym się obił, czyli praktyka. Tutaj jakby to doświadczenie teoretyczne nie ma absolutnie żadnego znaczenia i uwierzcie mi, że są fajni naprawdę i młodzi ludzie, którzy mają doświadczenie już w projektach. Ja na przykład mam jednego człowieka takiego, który mimo bardzo młodego wieku, on już się porozbijał o projekty takie wręcz komercyjne, które po prostu stworzył, miał użytkowników, miał realne problemy, jakby doświadczył realnych problemów budowania aplikacji, udostępniania tej aplikacji, pracy z użytkownikami, działania z technologią. I to jest coś, co jest bezcenne. I tutaj tak samo właśnie, czy to będzie właśnie ktoś młody po studiach, czy nawet przed studiami. I ja na przykład studentem to nigdy nie byłem i się tam nie wybieram. Ale chodzi o to, że po prostu trzeba mieć tą praktykę, mieć to doświadczenie i mieć ten fan. Ja na przykład miałem przyjemność brać udział w wielu takich spotkaniach z ludźmi, którzy dopiero do branży chcieli wchodzić, do branży IT. Ja zawsze im mówiłem to samo. Jeżeli na przykład chcesz do branży wejść, no to najlepsze, co możesz zrobić, to znajdź sobie problem, który cię gdzieś tam uwiera, na przykład coś, co musisz robić ręcznie, czy robić jakiś proces i po prostu weź sobie jakiś język programowania i spróbuj to sobie zautomatyzować i zobaczysz, czy to jest dla ciebie. I dokładnie to wychodzi, dlatego też chciałem tutaj rozwiać od razu taki mit, że to muszą być osoby młode i że osoba, która ma, nie wiem, 30-40 lat, to się na pewno programowanie nie nauczy. To jest bzdura i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to chodzi o to, czy to będzie ci sprawiać przyjemność,
czasami to można było wręcz powiedzieć, że to jest taka przyjemność trochę masochistyczna trochę, no bo jeżeli siedzisz drugi tydzień po nocach rozdłubując jakiś problem, którego nie możesz rozwiązać, no to duża część ludzi po prostu się podda bardzo szybko, a są osoby właśnie, które do tej branży później dołączają z sukcesami, którym sprawia to po prostu wielką przyjemność i takie dłubanie w tych systemach czy w oprogramowaniu będzie po prostu mega przyjemne. Dlatego tutaj to wiek w żadnym momencie, w żadnym wypadku cię nie dyskryminuje, jeżeli dopiero, nie wiem, oglądasz to jakimś przypadkiem w branży, nie jesteś, masz lat 40, 50 i się zastanawiasz, czy to jest dla ciebie, to po prostu sprawdź dokładnie w ten sposób, jak powiedziałem. Jeżeli będzie to sprawiać ci fan i przyjemność, po prostu pociągnij to dalej. No bo o co chodzi w pracy? No trzeba robić to, co się lubi, nie? To prawda. A powiedz mi, czy widzisz jakieś różnice w takiej pracy 1 na 1 z właśnie tymi młodszymi osobami i starszymi? Czy możesz się podzielić jakimiś poradami, w jaki sposób podejść do jednej, w jaki sposób podejść do drugiej? Tak, różnice są i te różnice zawsze będą, bo one wynikają właśnie z tych pokoleń. To możemy tak wam też zalinkujemy, no bo rozróżniamy jakby kilka pokoleń, czyli mamy baby boomersów, których już jest tam coraz mniej, to są lata 1945-65, mamy pokolenia już takie literkowe, to jest też śmieszne, że tak wzięli od końca, czyli X, Y, Z, gdzie X to jest tam lata 60, 80, pokolenie Y 1980-2000, pokolenie Z 1995, czyli tak trochę na siebie zachodzą, 2010 i nowe pokolenie alfa, które będzie dopiero wchodzić na rynek pracy, czyli 2010. I co jest ciekawe, no każdy z tych pokoleń po pierwsze właśnie miał jakby inne czasy, inne wartości i to, co jest spójne dla większości z nich, no to jest to, że no pracuje się dla kasy. Kasa musi się zgadzać i to jest też to, co też wspominaliśmy nieraz, że no po prostu wynagrodzenie musi się zgadzać. Jak się zgadza, no to wtedy wchodzą kolejne rzeczy, które są istotne. I co ciekawe, różnice między tymi pokoleniami, one są też dość takie, powiedzmy, płytkie, ponieważ można by było to wszystko spiąć w chęć rozwoju, właśnie w pasję, wyzwań, tego, żeby ta praca była ciekawa i tutaj jakby to jest spójne dla praktycznie wszystkich tych pokoleń. Dlatego na przykład to samo widzę u człowieka, który ma lat 25, po prostu chęć nauki, chęć rozwoju, i to samo widzę u człowieka, który ma prawie 50 lat. To dokładnie tą samą chęć nauki, rozwoju, rozwiązywania problemów, nauczenia się technologii. To, co może być trudne, to jest kwestia podejścia, no bo też to przez te pokolenia to podejście też się zmieniało. Jeżeli rozmawiamy z człowiekiem młodym, no to on ma podejście takie partnerskie, czyli kurczę, no my pracujemy razem, robimy razem fajne rzeczy, no to ty jako lider, no to pomóż mi tutaj, co ja mam zrobić, żeby właśnie robić fajne rzeczy, żeby pomóc, a znowu te pokolenia starsze, no to mają taką tendencję, gdzie jest to bardziej taka relacja właśnie przełożony pracownik, co jest dużo większy dystans, może w tą stronę. Ta relacja jest taka bardziej usztywniona, jeżeli chodzi o pracę i wy musicie, moim zdaniem, to co ja robię i co działa super, po prostu ten dystans po prostu rozbroić, żeby pracować możliwie właśnie na takich relacjach partnerskich. Tak się śmieliśmy już nieraz, że tutaj mój zespół to moja firma i moi ludzie to moi partnerzy w biznesie i takie relacje właśnie staram się tutaj z nimi trzymać. I to widać właśnie, że przy osoby starsze, no to podchodzą tak z dystansem, bardziej wycofane, dużo częściej się zastanawiają, czy na przykład mogą coś zaproponować, czy to będzie czy to będzie odpowiednie. I to jest bardzo istotne w roli lidera, żeby ten dystans jak najbardziej skrócić, żeby oni poczuli. I to da się zrobić, bo mam ewidentny właśnie przykład, że kiedy zaczynałem współpracę na przykład z jednym człowiekiem, no to był właśnie taki bardzo właśnie wycofany i trochę czasu nam zajęło, żeby zrozumiał, że no może się tutaj czuć dobrze, że pracujemy w zespole. On nie musi wiedzieć wszystkiego, bo to jest niemożliwe. Nie musi na przykład funkcjonować w taki sposób, że wszystko wie, wszystko umie i on jest tutaj najlepszym ekspertem od wszystkiego. No bo de facto nie jest i nigdy nie będzie, bo jeżeli zatrudniacie nową osobę do waszej firmy, to niezależnie czy ktoś miał 2 lata doświadczenia, 15 lat doświadczenia, wchodząc do nowego kontekstu, do jakby nowego ekosystemu, i tak musi się nauczyć. To, że rozumie technologię, wie może lepiej jak coś działa, ma więcej doświadczenia, to tylko i wyłącznie pomaga,
ale nie ma de facto takiego znaczenia, bo i tak musicie go wdrożyć i to już wiecie najlepiej. To jest ciekawa obserwacja i faktycznie te różnice są zauważalne. Ja też widzę różnice wynikające z doświadczenia życiowego. Zdarza nam się, że kontaktujemy się z osobami, które mają już trochę więcej lat i na przykład IT to nie jest ich pierwsza branża. A nawet jeżeli IT to jest ich pierwsza branża, to już trochę tych różnych pozycji przeszli i nie wiem, pracowali w helpdesku, pracowali w jakiejś firmie robiącej stronki, potem byli deweloperami. Różne są doświadczenia tych osób i też mają różne doświadczenia z różnymi firmami. Nie wiem, pracowali w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym, pracowali u przedsiębiorców wczesnych lat 90., kiedy to była oczywiście wolna amerykanka, czy chociażby właśnie mieli jakieś własne biznesy, kiedy było popularne, że na każdym osiedlu, w każdym bloku ktoś składał komputery na przykład, czy nagrywał dyskietki z grami. Więc mają różne doświadczenia. Z tego wynika, że czasami też mają bardziej sprecyzowane, czego chcą, czego oczekują. I mają jakieś jasne oczekiwania, które są w stanie wyartykułować i które chcą, żeby spełnić. I szukają pracodawcy, który spełni te oczekiwania. Nie są tak chętni do zmiany pracy. W związku z tym jest to pewnego rodzaju atut, bo jeżeli uda nam się zorientować, jakie są oczekiwania tych osób i przeważnie to nie będzie bardzo trudne, to wtedy mamy szansę pozyskać bardzo lojalnego pracownika, który razem z nami będzie pracował nad tym, żeby zbudować takie miejsce, które spełnia oczekiwania tej osoby. Z osobami, które dopiero wchodzą na rynek pracy, czy są na nim niedawno, to jest oczywiste, że jeszcze nie mają tak dobrze sprecyzowanych tych oczekiwań, bo też nie mieli takich doświadczeń. I tutaj są, powiedzmy, pewne ryzyka, ale pewne też korzyści. Ryzyko jest takie oczywiście, że taka osoba może zobaczyć, że to miejsce pracy, w którym się znalazło u ciebie, nie podoba jej się i po prostu sobie pójdzie gdzie indziej. Może nie mieć świadomości tego, jakie są preferencje, więc też możesz nie zdążyć, nie mieć szansy na to, żeby dopasować to środowisko pracy do tej osoby, bo ona po prostu nie będzie chciała czekać. To miejsce nie spełnia oczekiwań, nie ma doświadczenia też na przykład w sprecyzowaniu tych oczekiwań, w związku z tym stwierdza, dobra, tutaj nie ma szansy, idę gdzie indziej. To jest, odsyłamy oczywiście do rozmów 1 na 1, do budowania relacji z ludźmi, że tutaj jest duże wyzwanie dla lidera, żeby zrozumieć, czego ta osoba oczekuje, jakie ma te oczekiwania i w jaki sposób możemy dostosować to środowisko pracy do tej osoby, i to jest właśnie kolejny wątek, że jeżeli ta osoba jeszcze nie zna swoich oczekiwań tak dobrze, to możemy pomóc jej ukształtować, jak wyglądają realia, co ta osoba może. Mamy bardzo dużą szansę, jeżeli pracujemy z taką osobą z mniejszym doświadczeniem, z mniejszą świadomością w ogóle swoich możliwości, żeby chociażby używając tych testów osobowości, czy używając narzędzi właśnie, które pomagają zrozumieć, co motywuje tę osobę, że stajemy się dla nich takim mentorem i pozwalamy jej kształtować własną tożsamość. Jeżeli dobrze to przeprowadzimy, jeżeli ta osoba zobaczy, że jej pomogliśmy właśnie ukształtować te oczekiwania, zrozumieć je i z drugiej strony też będziemy mieli to zaufanie, będzie jej się dobrze z nami pracować, to też jesteśmy w stanie uzyskać takiego pracownika, który będzie lojalny i zostanie z nami dłużej. Dokładnie i pamiętajcie, że to ma jeszcze też drugą stronę medalu, czyli właśnie jeżeli ktoś przychodzi i mimo szczerych chęci się po prostu nie sprawdza, to tutaj też możemy odesłać do naszego odcinka Fail Fast, ponieważ to też jest istotne, że nie możecie trzymać ludzi na siłę i tutaj znowu wiek nie ma absolutnie znaczenia, bo to może być ktoś właśnie ze starszych osób, który ma właśnie dużo doświadczeń, w tym nawet mogą to być doświadczenia liderskie, menadżerskie i właściwie ktoś dochodzi do tego przez życie, że on to woli programować. I na przykład takiego człowieka też mam u siebie w zespole, który robił różne rzeczy dookoła branży IT, branży IT, łącznie z tym, że był i liderem, i menadżerem, po czym stwierdził, że nie, on to woli programować i to jest właśnie też ważna rzecz, że to, co mówiliśmy, że jeżeli na przykład już wejdziesz na tą ścieżkę liderską po to, że nie wiesz do końca, co robisz, wejdziesz tam z przypadku, zachęcony przez kadry, na przykład, że to jest jedyna opcja na podwyżkę i na awans w danej firmie,
no to też jest droga wyjścia, więc w żadnym przypadku też się nie bój takich ludzi, którzy mają duże doświadczenie, czy właśnie tak jak ty mówisz, tacy, którzy nie mają w ogóle doświadczenia. To, co jest ważne właśnie w kontekście osób młodych, no to ten mentoring jest tutaj kluczowy i potrzebny, żeby im pokazać całe spektrum i to też jest wasza rola jako liderów, żeby im pokazać, jak to wszystko wygląda, jak to przebiega, mieć tą ścieżkę kariery dla nich, bo może być też tak, że wy po prostu przychodząc do was, oni nie do końca właśnie przez ten brak doświadczenia wiedzą, na co się piszą i w efekcie stwierdzą po jakimś czasie dłuższym czy krótszym, że no sorry, to nie jest dla nich. I wtedy moim zdaniem to jest najgorsze, co ty możesz zrobić, to ich trzymać na siłę, że tutaj już jak są, to niech są, no to nie, bo to jest bez sensu, bo to jest robienie krzywdy tobie, jako liderowi, to jest robienie krzywdy całemu zespołowi, bo prawdopodobnie z takim człowiekiem są problemy, czegoś nie dowozi, nie dociąga, trzeba po nim poprawiać i tak dalej, no ale też przede wszystkim jemu, no bo największa wartość w życiu płynie z tego doświadczenia, więc ma doświadczenie u ciebie i to jest dobrze go wypuścić, niech idzie to doświadczenie też pozbierać po różnych miejscach, żeby sam mógł się wykalibrować i ocenić, co jest ok, co nie jest ok. No właśnie i to jest właśnie ważne, żeby poznać te oczekiwania, no a powiedzmy, kiedy jest to najtańsze, żeby nie musieć kogoś zwalniać po okresie próbnym w czasie procesu rekrutacyjnego. I wtedy rozmawiając z weteranami, oni mają oczywiście bardziej sprecyzowane te oczekiwania, mogą nam wszystko powiedzieć. Z osobami mniej doświadczonymi może to być trudniejsze, ale jednak są takie pytania, które warto zadać. I no jeżeli ktoś ma to sprecyzowane, to od razu ci powie, jakie ma doświadczenie, co by chciał, czego by nie chciał. A z osobami mniej doświadczonymi to jest tylko taki starter do drążenia tej dyskusji. Mogę się z wami podzielić, bo mam sobie zapisane, mam CV wydrukowane. Podobno dowiedziałem się ostatnio na LinkedInie, że już nikt nie drukuje CV, więc ja akurat drukuję i robię sobie na nich notatki. I właśnie to jest ze spotkania, które miałem kilka dni temu, więc kilka takich pytań, które mi się wtedy nasunęły, które moim zdaniem warto zadać, które pozwalają właśnie trochę się więcej dowiedzieć. To są takie na przykład pytanie, co cię motywuje do pracy? Oczywiście ta osoba, która jest bardziej doświadczona, będzie w stanie od razu odpowiedzieć. Ta osoba, która jest mniej, trzeba będzie trochę z nią nad tym popracować, żeby się dowiedzieć. Albo czego oczekujesz od przełożonego? Czego oczekujesz od pracodawcy, od zespołu? Od pracodawcy jako od firmy. Czego byś potrzebowała, żeby zostać z nami na dłużej? Można to odnieść na przykład do jakichś poprzednich doświadczeń, kiedy ktoś zmieniał często firmy. Co tam było takiego, że ci się nie podobało? I w kontraście do tego, czego byś potrzebowała właśnie, żeby zostać na dłużej. To jest ważne na przykład takie firmy jak nasza. U nas w EMAG stawiamy na osoby, które zostaną z nami dłużej. Według naszych badań u nas osoby pracują po 2-3 razy taki średni czas rynkowy. Inwestujemy w ludzi rozwijamy i chcemy właśnie, żeby zostali na dłużej, więc to jest jedno z takich istotnych pytań. No oczywiście, w jakim kierunku chcesz się rozwijać? To też pozwala wyłapać takie osoby, które mają jakiś plan na swój rozwój, rozwijają się, potem można podrążyć, a czego teraz się uczysz, a skąd, w jaki sposób. I to jest z drugą stronę, bo przeważnie ci młodzi ludzie są pełni pomysłów, chcą się uczyć miliona rzeczy na raz. Wśród tych osób z takim dłuższym doświadczeniem, o tym też będziemy mówić na naszej prezentacji, na Boiling Frogs, też oczywiście będzie nagranie tego, no zdarza się, że ktoś się zasiedzi i to jest też ryzyko, na które trzeba zwracać uwagę. Ktoś może pracować 10 lat w jednej firmie i przez te 10 lat robi zupełnie to samo. To jest pułapka, w którą żaden deweloper nie powinien wpadać. Można popytać o tym, zwłaszcza tych właśnie, którzy mają już jakieś doświadczenie, w jaki sposób dzielą się wiedzą, w jaki sposób wspierają kolegów i koleżanki, którzy mają mniejsze doświadczenie. I też można po tym zobaczyć, na ile ta osoba na przykład będzie takim dobrym dodatkiem do zespołu, gdzie nawet nie musi być seniorem, ale sam fakt, że potrafi zdobyć wiedzę i potem ją przekazać, no jest czymś takim, co jest wartościowe. To są takie pytania, które pozwalają właśnie wysądować, jakie są te oczekiwania i co powoduje, że ta osoba będzie się dobrze czuła w pracy, potencjalnie oczywiście u nas. Tak i najważniejsze jest właśnie to dopasowanie do zespołu. Jeżeli człowiek pasuje, to jego wiek jest nieistotny. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że to jest
w sumie oczywiste. No, musimy mieć świadomość, że po prostu ludzie w różnym wieku mają przede wszystkim różne problemy i to jest coś, co jakoś tam musisz wziąć pod uwagę, no bo problemem studenta będzie to, że na przykład nie wiem, ma jakąś tam sesję, musi się do niej przygotować, albo nie wiem, impreza była za gruba i trzeba wziąć wolne, żeby dojść do siebie i to jest jak najbardziej okej. A znowu ktoś, kto ma lat, nie wiem, 40-50 i na przykład buduje dom w tej chwili, no to ma zupełnie jakby inną skalę problemów. I z doświadczenia powiem Ci, że to nie ma też znowu absolutnie żadnego znaczenia, bo wszystko można dopasować, zwłaszcza jeżeli pracujecie w metodologiach zwinnych, gdzie tak naprawdę planujecie pracę, my ją planujemy bardzo hardkorowo, bo na przykład planujemy ją na tydzień, czyli jakby z możliwych dostępnych interwałów robimy najkrócej jak się da i to jest super, bo wtedy każdy członek zespołu, niezależnie od tego ile ma lat, może sobie zaplanować po prostu swoje jakieś rzeczy do ogarnięcia z tygodnia na tydzień. I to jest po prostu coś, co daje pełną elastyczność w pracy. No i wiadomo, osoby, które są młodsze, prawdopodobnie tej elastyczności też będą potrzebowały trochę mniej, przez po prostu jakby skalę zobowiązań. No wiadomo, jeżeli ktoś ma rodzinę, dzieci, właśnie buduje dom, czy robi jakieś takie grube rzeczy w życiu, no to wie, o czym mówię, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia pracy. No? To ja tutaj dodam jedną rzecz, że właśnie my mamy na przykład już jakieś doświadczenia, dzieci, rodziny i czasem można ulec takiemu właśnie błędowi, że stwierdzamy, dobra, no tutaj poważny człowiek, już starszy wiekiem, z zobowiązaniami, to ma poważne rzeczy na głowie, a taki student to sobie imprezuje. No on na pewno nie ma takiego obciążenia i nie ma takich odpowiedzialności na głowie. To jest coś, co, no tak, często ulegamy takiemu właśnie błędowi i moim zdaniem musimy się z tego jakby wyrwać z tego, czyli jeżeli pracujemy ze starszymi osobami, to one mogą mieć jakieś problemy, które nam się mogą wydawać błahe, ale one są poważne. Jeżeli z młodszymi, to tak samo. Każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich zobowiązań, swoich problemów. To, że ktoś zapił na studenckiej imprezie, no jest tak samo ważne, jak dla tego, kto bierze urlop na żądanie, bo na przykład jedno dziecko w żłobku, drugie dziecko w przedszkolu i jakieś tam następują problemy. Tutaj warto mieć taką 100% obiektywność. No czasami trzeba się powstrzymywać przed jakimiś komentarzami, prawda? Czasami sobie tak żartujemy, za naszych czasów, jak tam graliśmy na Commodore, to ty w ogóle jeszcze nawet nie było cię na świecie. Dla nas to jest żarcik, sobie tak śmiejemy pomiędzy nami tutaj starszakami, którzy wiedzą, na czym to świat polega. Ja też jestem winien takich komentarzy. A dla tych młodszych to może być, nieprzyjemne. Więc to nie znaczy oczywiście, że zupełnie nie można żartować, ale trzeba czasem zastanowić, jak właśnie w tym kontekście wieku, jak różni ludzie odbiorą te nasze podejście. Trzeba starać się być takim w miarę obiektywnym. Tak, i tutaj myślę, że to doświadczenie, które z wiekiem przychodzi i też dla nas jako liderów, bo my też się uczymy cały czas, rozwijamy, my dorastamy razem z naszymi zespołami, no to właśnie fajnie widać, że to, co ty powiedziałeś, że właśnie nam się wydaje, że coś jest fajne albo nie wiem, po prostu neutralne, a ktoś może to odebrać zupełnie inaczej. Dlatego jakby całą swoją energię musicie poświęcić na to, żeby bardzo dobrze swój zespół poznać, żeby wiedzieć, na czym tym ludziom zależy, co dla nich jest co nie jest gdzie jest też ta granica, gdzie możecie wejść na jakiś temat, czy dla jednych to będzie, nie wiem, żeby tutaj, nie wiem, rozmawiać o tym, co tam u nich i w życiu prywatnym, a może to jest ich sprawa i oni chcą przyjść do pracy i jakby w pracy mają swoją pracę, jakby stawiają grubą krechę między jakby życiem prywatnym a pracą, co też jest jak najbardziej okej. Po prostu musisz swoich ludzi znać, niezależnie od wieku i traktować ich właśnie równo. To trochę możemy jeszcze cofnąć do odcinka z dzieciakami, że nie ma znaczenia, dzieci trzeba kochać tak samo. Tak i można powiedzieć, że to jest chyba konkluzja z naszego odcinka. Osoby, które są starsze wiekiem, mają jakieś swoje przyzwyczajenia czy oczekiwania, ale jeżeli je spełnimy, to będą świetnymi, lojalnymi, zaangażowanymi pracownikami. I tak samo młodsze osoby może mogą być trochę bardziej niecierpliwe, trochę mniej mogą wiedzieć, czego chcą, ale tutaj właśnie jest nasza rola i nasza odpowiedzialność, żeby być dla nich mentorem, żeby ich zrozumieć i też poznać ich oczekiwania i wtedy możemy również zyskać bardzo lojalnych
i dobrych pracowników, no o trochę innym charakterze. Podsumowując, poznajcie swoich ludzi, zrozumcie ich, podejdźcie do nich indywidualnie i no to jest klucz do sukcesu. Pamiętajcie też, żeby z własnych ogłoszeń wywalić te wszystkie młode, dynamiczne zespoły albo starych weteranów. Zostawcie to po prostu neutralne i pokażcie po prostu, że jesteście fajnymi liderami, z którymi warto pracować, macie fajne projekty, do których po prostu ludzie chętnie dołączą, niezależnie czy mają lat 20 czy 50. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami, jeżeli chcecie się dowiedzieć o nagraniu z naszego wystąpienia na konferencji Boiling Frogs, to zapiszcie się na nasz newsletter, śledźcie nas na YouTubie i na LinkedInie. Wrzucamy tam wszystkie najnowsze informacje, co się u nas dzieje. No dzięki temu będziecie na bieżąco. Dokładnie i jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, bo dzięki temu te treści mogą polecieć dalej i roznieść się wśród przyszłych, świeżych liderów i tych bardziej doświadczonych, którzy chcą swoją wiedzę pogłębiać. I co? Widzimy się w następny wtorek, a z tymi z was, którzy przyjadą do Wrocławia, chętnie przybijemy pionę na miejscu. Cześć!